Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume. I dzisiaj będzie film, w którym skonfrontujemy to, co Wy o mnie myślicie, z tym, jaka ja jestem naprawdę. Od kiedy Wam ten temat zadałam, zbieram szczękę z podłogi. To tak w skrócie. Zapraszam. Mam przed sobą iPada i będę czytała to, co żeście mi tam napisali. Powiem szczerze, że z każdym kolejnym komentarzem było mi coraz dziwniej. Bo tak, z jednej strony wiem, że jak powstaje kanał i jak ktoś tworzy swój własny kanał, content, pokazuje siebie. Nie ma możliwości, żeby udawać kogoś, kim się nie jest przed kamerą, nawet przez te pół godziny. Każdy z nas ma jakąś osobowość, która będzie w jakimś stopniu widoczna na ekranie. W sposobie mówienia, w składaniu zdań, w gestach, w przygotowaniu bądź braku przygotowania do filmu. W różnych rzeczach pokazujemy siebie, cechy, które na nas się składają. Zdawałam sobie z tego sprawę, przecież też oglądam innych i też jestem w stanie o każdym z osób, które oglądam, coś powiedzieć. Ale czy jestem w stanie przeprowadzić taką analizę, jaką Wy przeprowadziliście na mnie, to nie wiem, ponieważ byliście bardzo odważni, byliście bardzo szczerzy, mam takie wrażenie. I teraz tak, wszystko tak naprawdę, co napisaliście, według mojej osoby i tego, jak ja to odbieram, jest bardzo pozytywne. Ja nie jestem ideałem i nie jestem osobą, która nie ma negatywnych cech, a mam wrażenie, że właśnie nie wiem niektóre Wasze opinie na mój temat, jak mam zrozumieć, czy jako właśnie w Waszym przypadku, kiedy Wy wypisujecie te cechy moje, część z nich uważacie za negatywne, bo dla mnie wszystko, co Wy wypisaliście, było totalnie pozytywne. Totalnie. Ja tak to odbieram. A teraz, czy to jest wszystko prawdziwe, co żeście napisali? Czy dobrze mnie odczytujecie z ekranu, czy nie? No to zaczynamy. Pierwszy komentarz, jaki mi się tutaj pojawia, to jest od Kasi ABC i ja Wam wszystkie te opinie Wasze będę po prostu pokazywała gdzieś tam pewnie na górze w pasku, po to, żebyście sobie mogli jeszcze to czytać sami. Pierwszy komentarz pojawia mi się Kasi i teraz tak. Kasia pisze mi: sympatyczna, energiczna, niezależna, z dużym poczuciem humoru oraz mówisz, co myślisz, bez owijania w bawełnę. To tak, czy jestem sympatyczna? Jestem raczej odbierana jako sympatyczna, ale nie zawsze. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o moją stronę, staram się być sympatyczna i miła dla każdego. Energiczna. No, nie można powiedzieć, że ja jestem... Nie lubię spokoju. Musi się dziać w życiu cały czas. Muszę coś non-stop wymyślać, robić, tworzyć. No, mam bardzo dużą energię życiową. Niezależna. No, tak. Niezależna, tak. Z dużym poczuciem humoru, z ogromnym, moim zdaniem z ogromnym, ponieważ ja potrafię się śmiać z siebie, potrafię się śmiać z innych, uwielbiam sarkazm, uwielbiam ironię, bawić się słowami, uwielbiam zaginać ludzi, tak, zdecydowanie. Mówisz, co myślisz, bez owijania w bawełnę. No i właśnie wydaje mi się, że to jest taka cecha, którą większość odbiera negatywnie. Natomiast dla mnie to jest coś pozytywnego. I teraz powiem Wam dlaczego. Nie dlatego, że ja chcę kogoś ranić,
albo że ja się uważam za tak szczerą osobę, że nie potrafię po prostu powiedzieć czegoś, czego nie myślę. To nie z tego wynika. To, że ja nie owijam w bawełnę i wszystkim mówię prosto z mostu to, co myślę i co czuję, przede wszystkim co czuję, to jest dlatego, że na mnie to dobrze wpływa. Ja jestem wtedy zdrowsza. Ja się nie męczę. Dusząc w sobie pewne uczucia, po prostu w pewnym momencie zauważyłam, że przychodzi taki etap, kiedy ja wybucham. Ja nienawidzę wtedy siebie. W związku z tym wolę na bieżąco mówić, co mam w głowie, co myślę. Druga też sprawa jest taka, że ja bronię swojego zdania, mam zdanie na wiele tematów, staram się wiedzieć o wszystkim tak naprawdę po trochu, orientować się w polityce, orientować się w tym, co się dzieje na świecie, mieć swoje zdanie na ten temat, umieć je uargumentować w przypadku, gdybym chciała o tym z kimś porozmawiać. Nie muszę koniecznie mieć racji, ale lubię konfrontować to z innym zdaniem i nie boję się tego robić. Dobra, dalej. Dużo się będzie powtarzało, słuchajcie. Natalia Chiu, bizneswoman. Wydaje mi się, że prowadzisz własną działalność lub jesteś jakimś przedstawicielem handlowym. No to wielokrotnie już mówiłam, że ja mam firmę z budowlanką związaną, także totalnie inna branża niż tutaj się zajmuję. 2. Bije od Ciebie duża pewność siebie. I też słuchajcie, ta moja pewność siebie nie wynika z domu. Często się na przykład mówi, że rodzice zaszczepili w nas coś. Gdyby to tak u mnie funkcjonowało, to rodzice raczej zaszczepili u mnie totalny brak pewności siebie i raczej takie poczucie, że nie wolno mi powiedzieć, że jestem ładna, bo będę zadzierała nos. Więc mama zawsze mówiła, ja Ci nigdy w życiu nie powiem, że Ty jesteś ładna. Chociaż wiem, że tak myślała. Ojciec, tego tematu wolałabym nie poruszać, bo to pewnie ludzie nie powinni być nigdy rodzicami. Tak, i to jest moje zdanie, że po prostu pewne osoby powinny się zastanowić, czy na pewno się do tego nadają. Mój ojciec zdecydowanie nigdy nie powinien zakładać rodziny i nie powinien mieć rodziny. A moja mama właśnie miała takie przekonania, też nie wiem w sumie skąd, bo raczej chyba nie z domu, że nie można chwalić, że nie można mówić, jaka jesteś cudowna, czy inteligentna, czy jaka jesteś mądra, no bo będzie zadzierała nosa. Także to nie jest tak, że to pewność siebie wyniosłam z domu. Ona zawsze ze mną była. Ja się po prostu urodziłam z tym, że zawsze lubiłam siebie. Na siebie stawiałam, siebie lubiłam sama ze sobą rozmawiać i to było po prostu od dziecka. Następny, 3. Jesteś konkretna i wiesz, czego chcesz. Zdecydowanie tak. Lubisz stawiać na swoim i nie bierzesz jeńców. Nie, nie do końca. Nie do końca. Ja idę na kompromisy. Idę na kompromisy, często ulegnę, jeżeli ktoś mi coś tam wytłumaczy. Bardzo na ogół tego żałuję. Muszę się przyznać. I często, jeżeli na przykład chodzi o Wojtka, Wojtek ma bardzo twardy charakter, niemiłosiernie. Ja bardzo często mu ustępuję. Chociaż Wy to, co widzicie na ekranie, moim zdaniem tak go nie odbieracie i słuchajcie, reszta też go tak nie odbiera. Natomiast on jest w takim życiu codziennym bardzo twardo stąpający po ziemi i bardzo broni tego, czego chce i ma być tak, jak on chce. Natomiast zawsze jest wtedy, a nie mówiłam. Mimo wszystko ciągle idę na ten kompromis. Mimo wszystko nie lubię się kłócić, nie lubię mieć takiej ciężkiej atmosfery w domu. Są sytuacje, kiedy, że tak powiem, tupnę nogą i powiem nie, po prostu się nie zgadzam i koniec. I zróbmy tak, jak ja mówię, a zobaczysz. I zawsze wtedy wychodzimy na tym dobrze.
Natomiast to nie jest tak, że ja zawsze, za wszelką cenę stawiam na swoim. Właśnie nie. 5. Dobrze odnajdujesz się w trudnych sytuacjach, gdzie poniekąd przyjmujesz inicjatywę. Tak, trudne sytuacje życiowe powodują, że u mnie się załącza trybik właśnie takiego zaradzenia na problem, takiej totalna kreatywność mi się załącza. Ja mam 1000 pomysłów, jak ten problem rozwikłać, co zrobić. Kłopoty na nikogo jakoś tak super nie oddziałują. Każdy chciałby żyć spokojnie, nie zastanawiając się, co przyniesie jutro. Natomiast tak się nie da i one po prostu trzeba przywyknąć, że raz na jakiś czas coś się w naszym życiu wydarzy, co nie będzie po naszej myśli i coś, z czym musimy sobie poradzić. I jedni to zrobią lepiej, drudzy gorzej. Natomiast mi się włącza trybik od razu, że ja mam milion pomysłów, co z tym zrobić. 6. Nie trzymasz emocji głęboko w sobie, a dajesz im upust. No właśnie, to co powiedziałam, to się łączy moim zdaniem z tym, co myślisz, bez owijania mówisz, co myślisz, bez owijania w bawełnę. To się łączy z tym właśnie, że nie trzymasz emocji głęboko. Nie trzymam. Nie trzymam, bo bardzo źle mi to robi. Ja je muszę po prostu wyrzucić, od razu jest mi lepiej. Druga sprawa, ja jestem osobą bardzo płaczliwą. To mam po mamie. Bardzo dużo płaczę. Ostatnio jak byłam u lekarza, bo już byłam w takim stanie, słuchajcie, że myślałam, że no nic, YouTube'a nie będę mogła nagrywać, nic nie będę mogła robić. I po prostu totalnie straciłam węch, ale to węch to nic, po prostu oddychać nie mogłam, w ogóle oddychać. I poszłam w końcu do lekarza, gdzie ja nie chodzę kompletnie po lekarzach. Ostatni raz, jak to doktor powiedział, pani była ostatni raz 8 lat temu. Ja do niego mówię, o, wcześnie. I on do mnie mówi, że przypisze mi krople do oczu, ale można je stosować tylko przez 7 dni, bo oprócz tego, że miałam tu, to jeszcze mi łzawiły oczy. Więc na wszystko musiał zarazić. Mówi do mnie, że tylko 7 dni i po tych 7 dniach muszę zastosować krople nawilżające. A ja do niego mówię, a czy wystarczy, że popłaczę sobie? A on mówi, jak to? Ja mówię, bo wie pan, ja praktycznie codziennie ryczę, więc mi się te oczy nawilżają. Nigdy nie miałam problemu z suchością oczu. A on mówi, w sumie jeżeli naprawdę pani płacze codziennie, to nie musi pani tych kropli. Ja mówię, no to nie muszę, bo naprawdę płaczę codziennie. Płaczę codziennie, ale nie ze smutku, czy nie wiem, tylko po prostu. Obejrzę nawet durne kuchenne rewolucje i ja ryczę. Jestem emocjonalna, wzruszam się na wszystko i po prostu nie trzymam emocji w ogóle w sobie. Ilonka napisała mi tak. Bardzo niezależna i uparta. Marta jest uparta. Tu nie ma dwóch zdań w ogóle. Podam Wam taki przykład na to, jak bardzo potrafię być uparta i niezłomna. Nie wdając się w duże jakieś szczegóły, zostałam zmuszona do tego, żeby opuścić dom rodzinny. I to nieważne, czy ktoś tak samo by zareagował jak ja na tę sytuację, czy nie, bo nie chcę Wam opowiadać całej sytuacji. W każdym razie ja wewnętrznie czułam, że jestem zmuszona i muszę po prostu to zrobić. No i jak wiecie, ciężko jest z dnia na dzień opuścić dom rodzinny i po prostu, no gdzie pójdziecie mieszkać? Pod most? Więc ja kupiłam bilet do Niemiec. Miałam tam siostrę, więc kupiłam bilet do Niemiec. Następnego dnia już byłam w samolocie do Monachium. Uparłam się, że nigdy więcej do tego domu nie wrócę. I taka jest prawda, że pojechałam do Niemiec zarobić pieniądze, później pojechałam do Warszawy i też nie miałam za bardzo co ze sobą zrobić. Było bardzo ciężko na początku, mieszkałam w strasznych warunkach, po to tylko, żeby, wiecie, mało zapłacić, zanim znajdę pracę. To wszystko zanim się rozruszy i tak dalej. Także jestem bardzo uparta. Pełna chęci do życia. Zdecydowanie lubię życie, tak.
Stąpasz twardo po ziemi i lubisz wyzwania, ale przy tym wszystkim bardzo wrażliwa i artystyczna dusza z Ciebie. Właśnie o to chodzi, że ja jestem taka, takie połączenie bardzo... Ogólnie jestem optymistką, ale potrafię też być realistką w tym wszystkim. Stąpam twardo po ziemi, to prawda, a z drugiej strony jestem taka chodząca w chmurach. Uciekam w te swoje pasje, uciekam właśnie w tego YouTube'a, w te perfumy, w makijażowe sprawy. Muszę mieć drugi świat po to, żeby utrzymać w życiu balans. To jest mi niezwykle potrzebne. Dobra, Katarzyna. Kasia napisała tak. Pewna siebie, ale jednocześnie bez nadęcia i z odpowiednią dawką dystansu do swojej osoby. Szczera, wesoła, kobieta z duszą hipstera. Artystyczna dusza uwielbiająca bawić się modą i stylem. Niezależna i potrzebująca w życiu przestrzeni. No i dobra, i tak, zacznijmy. Pewna siebie, to już powiedziałam, że tak zdecydowanie, bez nadęcia, no to jakby ja się do tego nie odnoszę. Jeżeli Wy zauważacie, że jestem pewna siebie, natomiast nie krzyczę tą pewnością siebie, ani Was ją nie zabijam i nie wkurzam Was przede wszystkim tym, właśnie myślę, że pewnego rodzaju nadęcie może irytować widzów. Jeżeli tego nie widzisz, to gratuluję sobie, że udaje mi się osiągnąć zadowolenie z siebie bez potrzeby emanowania nie wiadomo jakiego tym. Z odpowiednią dawką dystansu do swojej osoby, ogromną dawką dystansu do swojej osoby. Nie mam problemu powiedzenia tego, że jestem gruba, że nie wiem, że tutaj jakaś zmarszczka mi wyszła, a tutaj już coś mi wiotczeje, dlaczego. Nie mam problemu powiedzenia i ujawnienia tego, co się we mnie zmienia, bo to nie jest tak, że mi się to we mnie nie podoba, tylko ja widzę zmianę i jako do zmiany do tego podchodzę. Szczera. No, niektórzy tego nie lubią, ale tak jak powiedziałam, robię to ze względu na siebie, a nie na cały świat. Mam przyjaciółkę, która daje radę z tą moją szczerością. Zawsze jej powiem prosto z mostu, co myślę. Nie owijam w bawełnę, ale też wiecie co? Ja nie oceniam. Moja szczerość nie polega na tym, że ja oceniam kogoś. To przyszło mi z czasem, że nie mam prawa żadnego, ani narzędzi, ani predyspozycji do tego, żeby oceniać kogokolwiek. Każdy przeszedł jakąś drogę. Każdy miał jakieś dzieciństwo, jakieś życie nastoletnie, każdy przeżył jakieś sytuacje traumatyczne, bardziej bądź mniej. Może ktoś też miał życie zbyt idealne i nie potrafi się odnaleźć w tym życiu, które już tak idealne nie jest. Każdy przeszedł jakąś drogę. I ja nie mam prawa oceniać kogoś, bo zawsze ta ocena będzie przez pryzmat mojego życia. Natomiast ja nie ubiorę jego butów i nie zrozumiem jego drogi, więc ocenianie tego jest czystą hipokryzją moim zdaniem. Dlatego ja nie oceniam nikogo. Moja szczerość raczej polega na tym, że jeżeli widzę, że można coś poprawić, że ktoś może nieświadomie coś robi i nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie to może mieć konsekwencje, to na tym raczej polega moja szczerość. Żeby pokazać, że słuchaj, zastanów się nad tym, bo to może przynieść taki i taki efekt. Ale nie oceniam postępowań i osób i ludzi. Nie. Artystyczna dusza. Kiedyś moja mama powiedziała, że nie mam żadnych zdolności i że w tej rodzinie to nikt nie ma zdolności. A ja kiedyś na to odpowiedziałam, wiesz co, mamo, a ja Ci udowodnię, że jakieś zdolności mam, tylko Ty mi ich nie pozwoliłaś pielęgnować. I zrobiłam coś takiego, żeby mieliśmy na ścianie taki obraz konia. Kiedyś takich obrazów było dużo w domach. I to był obraz konia. I ja usiadłam przy stoliku, wzięłam kartkę papieru i ołówek.
I tym ołówkiem namalowałam dokładnie tego konia z obrazu. Ten obrazek w dowód tego, że mam zdolności artystyczne, trzymałam bardzo długo. I ona wtedy, nigdy w życiu już mi od tamtego momentu nie powiedziała, że ja nie mam zdolności artystycznych. Bo wiedziała, że ja jej powiem, bo Ty we mnie nie zainwestowałaś, żeby to pielęgnować. Ale to nie jest tak, że ja nie mam. Po prostu ja nie mam jak ćwiczyć, z kim ćwiczyć i dlatego. Także tak, według mnie mam jakieś zdolności artystyczne, niewybitne, ale też nie jestem kompletnie pozbawiona tego. Niezależna i potrzebująca w życiu przestrzeni. Niezależna to już wiemy, a potrzebująca w życiu przestrzeni tak. Lubię przebywać sama ze sobą, lubię gadać sama do siebie. Potrzebuję pewnej przestrzeni, żeby móc być kreatywną, zdecydowanie. Kasia Ewa. Kasia napisała tak. Punkt pierwszy. Jesteś duszą towarzystwa. Tak, zawsze tak było. Miałam bardzo dużo znajomych, wszyscy zawsze zapraszali mnie na wszystkie imprezy, bo wiedzieli, że co by się nie działo, to Marta ją rozkręci. 2. Masz duże poczucie humoru. Duże, bardzo. Też, moim zdaniem tak. 3. Wiesz, czego chcesz. No, tak. I zawsze tak było. Zawsze wiedziałam, czego chcę i bardzo często nazywano to uporem. Wszystko jakby podciągano pod to, że Marta jest uparta. Nie do końca dostrzegano w tym zaletę, raczej wadę. 4. Jesteś konkretna. Bardzo. 5. Twardo stąpająca po ziemi. Tak, ale ogólnie to mnie już po tych wszystkich Waszych do tej pory nawet komentarzach widzę, że widzicie mnie jako taką twardą babkę. Nieliczni tylko zauważają moją wrażliwość, która zdecydowanie jest. Perfumowa bajka. Cześć Aniu. Ania odbiera mnie tak. Jesteś charyzmatyczna. Jestem. Wytrwała w dążeniu do celu i pełna energii. No to zdecydowanie. I ja w ogóle muszę mieć cel, bo jak nie mam celu, to słabo mi to życie idzie. Nie boisz się trudnych spraw ani sytuacji i zawsze znajdziesz z nich to właściwe wyjście. No tak. To, co wcześniej powiedziałam, że mnie to tylko uaktywnia kreatywnie, po prostu. Problemy uaktywniają mnie. Jesteś kobietą pewną siebie, elegancką i modną, ale masz swój własny styl, który czasami może być dla innych szokujący. Tak, może być. Zdaję sobie z tego sprawę i nie boję się krytyki nawet pod tym kątem. Ja po prostu uważam ogólnie, że nie urodził się taki człowiek, który by dogodził wszystkim. I powiem też Wam, co irytuje mnie strasznie, czego jak słyszę to wyłączam dany wywiad. Jeżeli ktoś w wywiadzie mówi, opowiada o życiu i tam tak dalej i raptem wyskakuje z tekstem, no staram się być najlepszą wersją siebie, to ja już załamuję ręce. Bo co to znaczy? Nie jesteś teraz najlepszą wersją siebie albo nie jesteś teraz zbyt dobry? Dlaczego? Jesteś idealny taki, jaki jesteś. Nic nie potrzebujesz więcej zmieniać. Dopóki ludzie tego nie zrozumieją, nigdy w świecie całym nie będzie akceptacji dla drugiego człowieka. Każdy urodził się po coś, z jakimś celem na tym świecie. Ma być taki, jaki jest. Został taki dokładnie stworzony. Po coś się pojawił i nie ma czegoś takiego moim zdaniem jak najlepsza wersja siebie. Jeżeli jakiś cech w sobie nie lubisz, możesz nad nimi popracować, ale to nie znaczy, że te cechy są tak strasznie złe, że trzeba je koniecznie zmieniać. Budują Ciebie. To, kim Ty jesteś jako całość. Potrzebujemy mieć i cechy
pozytywne i negatywne. Po prostu z tego się składamy, nie próbujmy tego zmieniać też na siłę. Także ja też się dla nikogo absolutnie nie będę zmieniała. Czym specjalnie się nie przejmujesz? No właśnie, lubisz luksus i wygodę. Tutaj bym polemizowała. Wiecie, dlatego że gdybym tak bardzo lubiła luksus, to nie jeździłabym do różnych dziwnych miejsc, niekoniecznie jakoś strasznie luksusowych. Ja raczej bardziej lubię czystość i lubię miejsca czyste, niekoniecznie jakoś strasznie luksusowe. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, to ja miałam taki boom w swoim życiu, kiedy faktycznie chciałam mieć wszystko tylko luksusowe, kupować tylko luksusowe rzeczy. I czasami też tego luksusu nie trzeba szukać w tych luksusowych rzeczach. Można znaleźć coś świetnej jakości w super cenie, w totalnie nieluksusowych sklepach, tylko takich normalnych, więc był taki etap w moim życiu. Ja uważam, że teraz jest to wszystko tak totalnie wypośrodkowane i po prostu stawiam na to, żeby się w czymś dobrze czuć. Niekoniecznie jakoś niebywale luksusowo, ale na pewno lubię się czuć zawsze elegancko i na ile jest to możliwe, staram się tak wyglądać. Wy tego nie widzicie, ale ja naprawdę, jeżeli nie jestem chora, to maluję się codziennie. To są na ogół jakieś takie delikatne makijaże. To dzisiaj to jest po prostu szaleństwo, ale dlatego, że też ten odcinek jest taki dosyć wyjątkowy i dla mnie, i dla Was, no bo to konfrontacja tego, co Wy o mnie myślicie. Natomiast ogólnie naprawdę to nie jest tak, że ja tylko do filmów się przygotowuję i maluję, i czeszę, i układam włosy. Nie, ja tak wyglądam codziennie na spacerach z psem. Tak wyglądam po prostu codziennie. Masz poczucie humoru i potrafisz zarażać innych swoim optymizmem. Tak. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to ja go raczej z tego wyciągnę. Jeżeli nie mogę pomóc dosłownie załatać jakiegoś problemu, to na pewno podbuduję na tyle kogoś, żeby sam znalazł rozwiązanie. To zdecydowanie. I myślę, że jestem dobrym powiernikiem tajemnic też. Stanisław napisał mi tak. Jesteś jak tajfun. Gdzie się pojawisz, tam pozostawiasz złamane serce. Dobra, to słuchajcie tak. Trochę jak tajfun może i jestem, ale czy pozostawiam złamane serce? Nie wiem, nie skupiam się na tym. Trochę mam złamanych serc za sobą, ale to raczej z czasów takich, wiecie, no młodości, 20 lat. Ja nie powiem, że jestem stara, jestem nadal młoda, tylko że do 20 a 40 to jest jednak różnica. I wtedy tak, zdarzało mi się, no oczywiście, ale też niespecjalnie. Po prostu patrzyłam, żeby mi było dobrze, żebym ja się w tym danym związku dobrze czuła. Jeżeli tego nie było, to zrywałam. W ogóle powiem Wam też taką sytuację, jak bardzo trzeba mieć silny charakter, jak bardzo trzeba być osobowością, żeby sobie poradzić z tym, co rodzice próbują nam sprzedać za dzieciaka. Ponieważ ja miałam wielu chłopaków, to się przyznam. Ja po prostu lubiłam towarzystwo chłopaków i oni lubili moje i zawsze jakoś tak z przyjaźni wychodziło, że to może się pospotykamy, ale nigdy nic jakiegoś takiego poważnego z tego nie szło dalej. Po prostu jako koledzy zawsze się dobrze rozumieliśmy, jako partnerzy już nie i to bardzo często zresztą tak bywa. Natomiast moja mama zawsze mówiła, ty zostaniesz sama, jak będziesz tak przebierać. Kiedyś mi powiedziała, no weź, on jest taki przystojny, czemu ty nie chcesz z nim być? I wiecie, rodzice nie wiedzą wszystkiego. Nie wiedzą, co się dzieje między osobami. Ja odkryłam prawdę o nim, którą moim zdaniem, gdyby mama odkryła, też by go skreśliła, ale ja nie chciałam opowiadać takich rzeczy akurat mamie, więc ona, no weź, to jest idealny mój zięć i tak dalej. I wiecie, są słabe osoby, które nie powiedzą stop, basta, tylko zrobią, bo mama mówi, że jest super.
I trzeba mieć strasznie silny charakter i taki od początku, od dzieciaka już wiedzieć, czego się chce, żeby nie dać się wbić w jakieś ramy przez rodziców, przez nich w ogóle wymyślone. Dalej, Kasia Rzeszot. Kasia napisała mi tak. O Jezu, 7 punktów. Długi będzie ten film. Inteligentna, nie mnie oceniać, ale uważam się za taką. Duże poczucie humoru, zgadza się. Dystans do siebie i nie tylko, zgadza się. Wiesz, czego chcesz, zgadza się. Jesteś na takim etapie rozwoju wewnętrznego, że wiesz, co według Ciebie ma wartość i czemu warto poświęcić czas i energię, a co należy odpuścić. Tak, natomiast chyba to nie jest kwestia rozwoju wewnętrznego, że raptem teraz to do mnie dotarło. Raczej mam tak od zawsze. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy. Cieszę się ze wszystkiego. Cieszę się po prostu jak durna. Dziękuję cały czas. Jestem osobą wierzącą, niepraktykującą. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno wierzę w Boga, a to akurat za sprawą mamy. Mama od dziecka przychodziła i nie kazała mi nigdy chodzić do kościoła, ale jedyne, co robiła ze mną, to klękała przed spaniem u mnie przy łóżku, zawsze wisiał krzyżyk i się modliłyśmy we dwie. Uczyła mnie różnych modlitw. Na początku nauczyła mnie tych sztampowych modlitw, a później nauczyła mnie rozmów z Bogiem. I od kiedy ja z nią to robiłam, doświadczyłam wielu cudów. Cudów takich, że ilekroć o coś nie poprosiłam Stwórcy, zwijcie to jak zwijcie, ja to nazywam Bogiem, bo tak mnie tego nauczyła mama. Natomiast możecie nazwać to jak chcecie. Energią, czym tam chcecie. O co go nie poprosiłam, to zawsze to miałam. I to dosłownie te cuda się wydarzały na bieżąco. Nie, że po jakimś czasie ja zapominałam, że o to poprosiłam. Więc ja zawsze doświadczałam cudów. Też uważam, że wielkim moim takim cudem wyproszonym jest w ogóle Wojtek. I to też powoduje, słuchajcie, tę wdzięczność, bo ja wiem, że nie wszyscy tak mają. W ogóle jestem też wdzięczna za to, że tę wiarę mam. Nie wiem, jakby było, jakby się moje życie potoczyło bez niej. Byłoby mi dużo ciężej, moim zdaniem. I ja rozumiem ateistów, rozumiem ludzi, którzy nie wierzą, że jest coś ponadto. Natomiast myślę, że jest im ciężej niż mi, przez to, że nie wierzą i że odbierają sobie coś. Ja jestem wdzięczna za wszystko. Za to, że mam tą sukienkę na sobie, za to, że mam te kosmetyki, które mi się dzisiaj pomalowałam, za to, że mam takie fajne zielone kolczyki, za to, jak mam wspaniałe włosy, cudowne, tyle ze mną przetrwałe, są gęste, piękne, za wszystko. Zarażasz pozytywną energią i nastawieniem innych ludzi. Tak. I to, ta pozytywna energia i nastawienie i tak dalej, i to, że chciałabym, żeby wszyscy byli pozytywni, nie chodzili smutni, to też trochę się bierze, słuchajcie, z wiary. Następnie napisała Małgosia Foremnik i ona napisała tak. Jesteś bardzo niezależna. To już wiemy. Lubisz dobrze wyglądać. Bardzo. Bardzo. I to od lat. Jesteś otwarta na ludzi. Tak. Jestem osobą, której nawiązywanie znajomości nie robi żadnego kłopotu, wręcz przeciwnie, bardzo lubię to robić. Jessie the Main, czyli Gosiak. Gosiaczek napisał tak. Pewna siebie, odważna, nic mnie nie zatrzyma. Może kiedyś w życiu mnie coś zatrzyma, no wiecie, różnie może być. Natomiast wszystko się zgadza moim zdaniem. I tak, jestem odważna. Tego nie było, a tak, należę do osób bardzo odważnych. Jeżeli, nie wiem, w czym może się przejawiać moja odwaga, a chociażby w tym, że kiedyś była taka sytuacja, że stałam na przystanku i podeszło 3 takich wyrostków, jak ja to mówię, i zaczęło sprayować ten przystanek lakierami, czyli te ich niby graffiti robić. No i wiecie, ponieważ ich było 3, no to na przystanku było sporo osób, ale nikim nie zwrócił uwagi, oprócz oczywiście kogo? Mnie.
Mogło się to skończyć różnie, mogłam dostać w łeb, wszystko się mogło stać, ale się postawiłam, zwróciłam im uwagę, a co się okazało? Wystarczyło tylko zwrócić im uwagę. I oni od razu sobie odeszli. Nawet nie zdążyli nic zasprejować, bo dopiero te swoje, wiecie, próbowali ten spray rozruszać tą kulką, więc ja natychmiast zwróciłam uwagę i oni po prostu sobie poszli. Być może osprejowali inny przystanek, ale przynajmniej nie na mojej warcie, jak ja to mówię. Marianna Żuk. Pierwsze. Dusza towarzystwa. To już wiemy, tak. Pewna siebie, tak. Znasz swoją wartość. Tego nie było. Choć pewna siebie to nie znaczy, że znam swoją wartość. To nie jest jedno i to samo, więc świetnie, że to zostało napisane oddzielnie, bo tak, znam swoją wartość, a co rozumiem przez słowo znam swoją wartość, to przede wszystkim to, że ufam sobie. Ufam, że podejmuję właściwe decyzje, ufam swoim wyborom i to uważam jest najważniejsze. Budowanie zaufania do samej siebie też trwa. To niby akurat pewność siebie mam od zawsze, ale budowanie wiary w siebie, zaufania do siebie trwało. Ale na szczęście jestem na tym etapie, kiedy jest bardzo dobrze. Tego jest tyle, że masakra. Kasia, Katarzyna napisała tak. Ja wyczuwam w Tobie bratnią duszę. Z nikim z YouTube'a nie gadam tak jak z Tobą. Tak, z Kasią rozmawiamy na Instagramie i jeżeli macie ochotę do mnie popisać i po prostu ze mną porozmawiać na różne tematy, nawet perfumowe, czy nawet nie perfumowe, chcecie po prostu o czymś ze mną pogadać, to zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie, bo tam właśnie niektórzy do mnie po prostu piszą. I dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Jest czasami coś takiego, jest taki wspólny vibe, taka chemia między ludźmi, że się świetnie dogadują, świetnie ze sobą potrafią złapać kontakt. Świetny kontakt właśnie na Instagramie mam z Kasią, z Gosią, Jessie the Main i właśnie z Sun Moon Star, czyli Mirellą. I tak, Kasia jeszcze napisała dalej. Czuję, że u Ciebie co w sercu, to na języku, bez owijania w bawełnę. Tu już ustaliliśmy, że tak. Idziesz jak burza przez życie, a na pewno nie masz wszystkich pięknych dni, jak to życie nie zawsze kolorowe. No, oczywiście, że tak. Zdarzają się problemy, napotykam na różne trudności. Też takim okropnym dla mnie przeżyciem była śmierć mamy i widzicie, ja już mam zeszklone oczy. Nie mogę o tym gadać. Właśnie mnie wzrusza wszystko, tak jak powiedziałam. Więc oczy mam nawilżone permanentnie. Tak, no utrata mamy była trudna, bo mimo, że ja Wam tutaj mówię, że ona próbowała zrobić projekcję na mnie, takich zachowań, które ona uważała za właściwe, co jej się nie udało, ale myślę, że też nie żałuję tego, że jej się nie udało. Myślę, że po wielu latach zrozumiała, że to ja miałam rację. Słuchajcie, nie mogę gadać o mamie, bo no niestety jestem totalnie rozklejona. Natomiast to było najgorsze, cała reszta uważam, że człowiek jest w stanie sobie poradzić. Pogodzenie się z utratą kogoś bliskiego wymaga czasu. I każdy to musi zrobić na swój sposób. Fajnie jest mieć kogoś bliskiego w tym czasie, ale mimo wszystko to jest tylko jakieś tam doraźne wsparcie. Całą resztę musimy przerobić sami. Tak jak napisała Agnieszka i mnie się tak zdaje, że możesz być pyskata, ale no i co? Ja też jestem pyskata, równa kobita z Ciebie. Jestem pyskata, zawsze byłam też. Wiecie, poczucie humoru, sarkazm, ironia to powoduje, że jesteśmy pyskaci. Tyś z kremem teraz i jesteś niezależną kobietą z dużym poczuciem własnej wartości. To już powiedziałam, że tak. Edyta Paniczko. Nie idziesz na kompromis i wiesz, czego chcesz. Konkretna babka z Ciebie. Idę na kompromisy. Idę. Ogólnie musiałam się tego nauczyć. Byłam dosyć bezkompromisowa. Musiałam się tego nauczyć w związku, że moje potrzeby nie są najważniejsze, że żyję z kimś, czyje potrzeby są na równi i muszę iść na kompromisy, jeżeli mi na tym człowieku zależy. Po prostu.
ale jestem konkretną babką. To zdecydowanie. Właśnie, i Sun Moonstar, czyli Mirella. Jesteś silną Wonder Woman, niezniszczalną. Nic ani nikt nie jest w stanie Cię pokonać. Nie wiem. Byli tacy na YouTubie, co próbowali, ale raczej się nie poddaje, to prawda. Żadna sytuacja nie jest dla Ciebie zbyt trudna. Może jeszcze na tą najtrudniejszą, słuchajcie, nie natrafiłam. Nie wiem. Możesz przezwyciężyć wszystko w tym życiu z pięknym uśmiechem na twarzy. Tak, uśmiechu nigdy mi nie brak, łez mi nigdy nie brak i uśmiechu też. I to nie jest tak, że jak płaczę, to nie mam tego uśmiechu. Bardzo często mimo wszystko mam. Jestem w szoku, że mnie uważacie za tak... no, tak strasznie silną osobowość, bo nie wiem, czy ja bym to ze swoich filmów odczytała. Jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem. Izabela Hołownia napisała: nie wiem czemu, ale myślę, że jesteś z tych, co jak coś doradzą komuś, a ten ktoś nie posłucha, to później żałuje, bo ty na ogół masz rację. Ja nie wiem, skąd w ogóle takie przypuszczenie. Ona też nie wie, Iza też nie wie. Ale tak jest. Ja zawsze mówię, a nie mówiłam. Zawsze. Jeżeli ktoś na ogół nie zrobi tak, jak ja mówię, to niestety pożałuje tego. Wojtek się o tym przekonuje nagminnie, bo nagminnie próbuje postawić na swoim, a i tak zawsze wychodzi na moje. I później ja muszę to prostować i ja muszę jakoś temu zaradzić. No ale co? Taki jest związek. Urszula Cwyl. Jesteś ekstrawertyczką, bardzo przyjazną. No tak, jest mnie wszędzie pełno, jestem głośna, jestem... czasem jestem wyciszona, ale generalnie po to mam YouTube'a, no, żeby się wykrzyczeć, wygadać, wypowiedzieć na każdy temat. Chyba po to też ten YouTube mi powstał, słuchajcie. Green Tea, Skincare, Agniesia. Agniesia napisała właśnie to, że ja jestem, że pojedzie po bandzie. Myślę, że jesteś pyskata, umiesz się wykłócić o swoje. I tak samo myśli Iwon. Jestem pyskata, czy umiem się wykłócić o swoje? Sama nie wiem, kurczę, bo gdybym umiała się wykłócić o swoje, to może moje życie jeszcze inaczej by wyglądało. Ja chyba wychodzę z założenia, że czasami nie warto się kłócić i że co ma przyjść, to przyjdzie do mnie, najwyżej z opóźnieniem, ale jednak to się wydarzy. A jak z kimś mam się o to wykłócać, to po co? Spalę sobie tylko most. Wiecie, też inaczej jest w biznesie, inaczej jest w życiu. W biznesie przychodzi mi to bardzo łatwo. W biznesie każdy kontakt to jest klient, sprzedawca i tak naprawdę nie mamy żadnych ze sobą innych powiązań. I oczywiście trzeba jak z jajkiem się czasami obchodzić, ale czasami trzeba wiedzieć, jak z daną osobowością umieć czytać jakoś ludzi, sobie poradzić, czym przemówisz do danego człowieka z danym charakterem. I staram się tak lawirować. Natomiast w życiu w ogóle osobistym nie chcę się wykłócać, nie lubię się wykłócać, szkoda mi życia na to po prostu, wiecie? Żanetar. Myślę, że jesteś, tu dużo napisane chyba, no. Myślę, że jesteś mega pozytywnie zakręcona, wiecznie głowa pełna pomysłów. Dokładnie tak. Kobieta z nosem jak pies policyjny. Każdy zapach rozpozna z kilometra. Nie wiem, czy rozpoznam, ale są nuty, które zdecydowanie rozpoznam, a przede wszystkim tak, chodzę z nosem takim policyjnym po mieście i wyczuwam, kto czym pachnie. Nie przepadająca za tanimi chińskimi sklepami, za to doceniająca porządną markę, czy to torebek, czy perfum, jak i ubrań, stawiająca na jakość. Raczej tak. Mam też oczywiście gorszej jakości jakieś ciuchy, to nie ulega wątpliwościom, ale na pewno odstrasza mnie trochę chińszczyzna i takie typowe sklepy chińskie, które w ogóle są takimi gmachami, gdzie to jest wszystko i nic. Ja nie wchodzę do takich sklepów i powiem Wam jeszcze, że jeżeli ktoś na YouTubie kręci film typu kupiłem coś na Temu albo na AliExpress
i pokazuje te rzeczy, to dla mnie jak w mordę trochę, wiecie? Bo ja nie wiem, co się z nami stało, że jesteśmy tak kompletnie obojętni i pozwalamy na to, żeby jeden kraj kompletnie pochłonął całą resztę, żeby... ja rozumiem, że cena jest ważna, ale może czasami lepiej czegoś nie mieć, niż to po prostu kupić i napędzać, bo ja mam wrażenie, że czasami te rzeczy to są pokazywane, które kompletnie w życiu, do życia niczego nie wnoszą. To jest taki zakup byle kupić, często zakup, bo na YouTubie to się dobrze wyświetla, natomiast to jest kompletny badziew i tandeta i trochę tego nie rozumiem. Jak na przykład na TikToku widzę osoby, które są kreatywne i tworzą coś swojego. Jest taka dziewczyna na przykład na TikToku, która pokazuje, jak robi torebki z takich nitek czy czegoś takiego. No te torebki to są przepiękne. I widzę te komentarze pod jej filmikami, które są typu: Jezu, za tyle pieniędzy, ale ona każdą torebkę robi ręcznie. Jest to wiele roboczo godzin. Wkłada w to serce. I ktoś potrafi jej pojechać, że w życiu bym za ten badziew tyle nie zapłacił. I to są komentarze, jest takich tysiące po prostu. Nie ma takiego wsparcia u nas w narodzie, że nasze to nasze. Zobaczcie, nawet w innych krajach jakoś jest taka propaganda nawet chociażby ogólna, państwa nawet, że co nasze to jest lepsze. U nas nie, u nas co chińskie to jest lepsze, bo tanie. No, ja nie mogę czasami się z tym pogodzić. No i to jest znowu, to jest moje takie zdanie, być może kontrowersyjne, ale przynajmniej szczere i myślę, że nie raniące też nikogo. No bo w efekcie każdy z Was dokonuje wyboru, jakiego chce. Ola mnie zna już długo. Długo mnie ogląda i też wie o pewnych perypetiach moich tutaj na YouTubie. I pisze tak: jesteś optymistką, nie ma dla Ciebie spraw nie do załatwienia. Wszyscy mnie tak odczytujecie. No ale tak, jeżeli odpuszczasz, to widzisz w tym większy cel. Tak, silna i delikatna jednocześnie. O właśnie. I to chyba jest jedyna osoba, która zauważyła to we mnie, że ja jestem tak naprawdę bardzo delikatną osobą, ale to nie wyklucza, że jestem też silna. W pracy twarda, konkretna, prywatnie dziewczynka szałaput. Trochę z tym szałaput bym się nie zgodziła, Olu, dlatego że szałaput mi się kojarzy z takim nierozgarnięciem, a ja w domu jestem niezwykle rozgarnięta. Ja mam w domu wszystko poukładane w każdej szufladce, w każdej szafeczce. Jestem raczej z tych, co lubią porządki i lubię mieć ten dom tak bardzo ogarnięty. Lubię mu poświęcić czas, także nie wiem, czy jestem taki prywatnie szałaput. Jak czasami chcę być w towarzystwie taki szałaput, taki tu, tam, wszędzie mnie pełno i tak dalej, ale to jest też takie bardziej określenie na typ zachowania w określonych momentach, tak? Wiesz, że życie bywa trudne, doceniasz to, co masz. Bardzo, bardzo doceniam. Korzystasz z rozsądkiem, tylko 21 butelek perfum. Musiałam, bo to mnie bawi. Słuchajcie, u mnie z rozsądkiem, jeżeli chodzi o zakupy perfumowe, jest ciężko. Więc nie będę potwierdzać, nie będę zaprzeczać, ok? Potrafisz cieszyć się drobiazgami, tak, ale w środku jest druga osoba, którą znają nieliczni. Zbyt wrażliwa, czasem lubi się za mocno wzruszyć. O, tak, bo ja się za mocno wzruszam na wszystko po prostu. Strasznie jestem płaczliwa, strasznie się wzruszam, wszystko mnie wzrusza. Psy mnie wzruszają, ich te oczy maślane, Pumba mnie wzrusza cały czas po prostu. Dużo wspomnień, tęsknot. No, jest bardzo dużo wspomnień. Oj,
słuchajcie, staram się nie żyć przeszłością, ale po prostu momentami się nie da. Wiecie, kiedyś tak naprawdę, nawet nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale wiem, że nie można żyć przeszłością. No ale z drugiej strony tak się mówi, nie żyj przeszłością, żyj tu i teraz. Tylko że te moje tu i teraz wynika z tej przeszłości. I teraz ta przeszłość, no były różne sytuacje, więc jeżeli ja do niej nie będę wracać, nie będę sobie przypominać, jak sobie poradziłam z daną trudną sytuacją, która na przykład powtarza mi się w życiu, to chyba nie jest dobrze. Ja mam bardzo dużo dobrych wspomnień, bo ja byłam niezwykle właśnie towarzyską osobą. Ja byłam na wszystkich imprezach. Były kiedyś takie dyskoteki szkolne w podstawówce. Śmieją się niektórzy z tego, ale to nas po prostu tak zbliżało wszystkich. Starsi chłopcy ze starszych klas, którzy proszą nas do tańca. To było takie od razu wyższy level w ogóle, wiecie, w towarzystwie. To było śmieszne, ale to dla nas wszystkich znaczyło bardzo wiele. I mało tego, to dzisiaj bardzo wiele znaczy dla Waszych dzieci, czego nie potraficie zrozumieć. Nie potraficie się też, uważam, że w ogóle największy błąd, jaki rodzice popełniają, moim zdaniem, to właśnie nie sięgają do swojej przeszłości, ponieważ świat się zmienił. Te dzieci żyją w totalnie innym świecie niż żyłeś Ty, jak byłeś młody. Ale jedno się nie zmieniło. Tok myślenia, tok odczuwania, tok przeżywania i poziomu emocjonalnego i intelektualnego takiego dziecka. On jest taki sam, jak był kiedyś, w odpowiednim wieku. Więc one oczekują tego samego. Oczekują mieć znajomych, przyjaciół, potrzebują tego bardzo w życiu, bardziej niż Ciebie nawet, rodzicu. Potrzebują spędzać z Tobą czas, owszem, żeby on był fajny, miły i przyjemny, ale najbardziej w życiu potrzebują swoich rówieśników. To są te osoby ze starszych klas, które im imponują. Niestety tego nikt nie zmieni. Taki jest tok, tak to wszystko idzie i jeżeli Ty będziesz pamiętał, jak było u Ciebie, to będziesz prowadził fajniejsze rozmowy z tym dzieckiem, na tyle dobre, że ono Ci zaufa. A jak Ci zaufa, to przyjdzie do Ciebie ze wszystkim. Tak po prostu uważam. Dalej. Ja się rozgaduję na różne tematy. To będzie długi film. Zbyt wrażliwa to już. Dużo wspomnień, tęsknot, ale to Cię stworzyło. Dokładnie. To, co teraz powiedziałam. Lubisz ludzi i nikogo nie skreślasz, gdy poznajesz. Lubię bardzo, tak. To znaczy status finansowy nie świadczy o wartości człowieka. Nie. I nigdy tak nie było. Nigdy. I oczywiście kobieta, która lubi się zabawić, zorganizować imprezę i głośno się śmiać z innymi. Lubię się zabawić. Lubię się zabawić, a mój śmiech z kilometra słychać. Śmieję się w głos bardzo mocno i lubię to po prostu. Dobra, zbliżamy się do końca. Słuchajcie. Konstancja Ola. Z jednej strony bardzo elegancka kobieta, z drugiej swojska baba, z którą można kręcić bekę z wszystkiego. I to jest super. Zgadzam się. Ja siebie też tak odbieram, że po prostu jak trzeba, to ukradniemy konia, a jak trzeba, to mogę być osobą towarzyszącą, która pokaże klasę, po prostu. Z jednej strony bardzo niezależna kobieta, z drugiej bardzo liczy się z opinią partnera. Tak. Bardzo. To jest mój najlepszy w ogóle przyjaciel. A zawsze się liczę ze zdaniem najlepszych przyjaciół, więc oprócz tego życiowy partner i miłość moja ogromna, wielka, ale przede wszystkim też przyjaciel. Na pierwszy rzut oka dystansująca, ale tak naprawdę czuła, troskliwa i wspierająca. No właśnie niektórzy mnie tak odbierają i to w życiu takim normalnym, że jestem taka dystansująca, niedostępna, może czasami chłodna, ale nic bardziej mylnego. Jestem
strasznie ciepłą osobą. Naprawdę bardzo, bardzo dużo mówię, wyznaję miłości, mówię moim przyjaciołom, że ich kocham, wszystkim. Strasznie, strasznie mocno pokazuję swoje uczucia, nie wstydzę się uczuć i tak, i jestem też strasznie troskliwa, bardzo dbam, bardzo. Ewa Turbak napisała tak. Jesteś kobietą o przeogromnej energii, która ma 100 pomysłów na minutę. No, mniej więcej. Tak wiesz, Edytko, wcelowałaś w taką średnią, ale zawsze masz je do końca przemyślane. Rozpisuję sobie wszystkie pomysły. Mam tu taką księgę, taki zeszyt. Wszystkie pomysły tu rozpisuję. Nie tylko dotyczące YouTube'a. Wszystkiego, firmy, wprowadzania różnych nowych rzeczy. Chcę teraz iść na kurs, zrobić sobie kurs, więc nie wiem, no YouTube'a będę musiała dziennie jeszcze więcej nagrywać, żeby jeszcze ten kurs robić. Rozpisuję sobie, jak to ma wyglądać, ile mi to zajmie czasu. Tak, jestem w tym dosyć rzetelna. Nie idziesz na kompromisy, wiesz dokładnie, czego chcesz. Wiem dokładnie, czego chcę, ale idę na kompromisy. Przy tym wszystkim jesteś wygadana i dobrze zorganizowana. Jestem wygadana. Nie da się ukryć. I tak, jestem też dobrze zorganizowana. Nie można powiedzieć, nie jestem osobą chaotyczną, nie. Tak, jest 150% kobiety w kobiecie. I to już jest taka opinia, do której ja nic nie mam. Jeżeli tak mnie odbierasz, to jest mi bardzo, bardzo miło. Eiffel Toren, oryginalna. To jest najlepszy komplement, jaki mogłam kiedykolwiek usłyszeć, że jestem oryginalna. Zawsze chciałam być oryginalna. Iwona Paszkowska, ostatni. Nawet jak ktoś Ci powie, że się czegoś nie da, to Ty nie posłuchasz i zrobisz. Tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak, w ogóle w moim słowniku nie ma słowa nie da się. Wszystko da się zrobić. Kwestia tylko pomysłu, wymyślenia jak. Jeżeli ktoś mi powie, że słuchaj, próbowałem, nie da się tego zrobić, to ja wymyślę coś takiego, że udowodnię, że się da. Nie wiem, po prostu tak było od zawsze, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tak do tego podchodzę. Nie ma takich rzeczy, które są niemożliwe. I kiedyś ktoś powiedział, jakiś miliarder chyba ze Stanów, że jeżeli masz w firmie rzecz, której nie da się wykonać i Ty już wiesz, bo próbowało wielu i naprawdę nie można tego zrobić, to daj to komuś do zrobienia, kto nie wie, że się tego nie da zrobić, a on to zrobi. I tak jest właśnie ze mną. Rzeczy niemożliwe możecie dać mi, a ja Wam powiem, że są możliwe. Ja mam nadzieję, że ten film był fajny, że ten czas był fajny, że trochę się przed Wami odkryłam. Myślę, że to jest fajniejsza forma niż Q&A, chociaż Q&A te, co było, akurat było perfumowe, więc w ogóle było super. Ale takie Q&A na temat nas, osobowości i tak dalej, to uważam, że właśnie taka formuła jest dużo lepsza niż takie standardowe Q&A. Myślę, że się przed Wami otworzyłam, że się uzewnętrzniłam. Dajcie znać, czy jesteście czymś szokowani, a może zawsze mnie tak właśnie odbieracie. Jestem bardzo wdzięczna za te Wasze prawdy o mnie, ponieważ nie wiem, czy byłabym zdolna kogoś tak ocenić po filmach, jak Wy oceniliście mnie. Albo ja jestem tak otwartą księgą, którą tak bardzo łatwo jest odczytać, albo Wy jesteście tak świetnymi psychologami, że potraficie wnikliwie dostrzec pewne cechy. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w komentarzach. Podzielcie się koniecznie tym, jak Wam się ten film podobał. Buziaczki, kochani. Pa!